Czy słuch jest potrzebny pod wodą nurkowi? Jedni powiedzą, że tak, a inni, że nie. I tutaj rodzi się pytanie, czy osoby niedosłyszące, niesłyszące i głuchonieme mogą nurkować? Odpowiedzi na nie udzieli Karolina Jakubczak, która jest głuchą freediverką, nurkiem sprzętowym oraz sędzią Federacji AIDA oraz CMAS w Europie. Karolina opowie, jakie napotyka trudności, jak sobie z nimi radzić oraz jak jej partner nurkowy może w tym pomóc. Posłuchajmy. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku podcastu z podwody. Dzisiaj rozmawiam z Karoliną. Cześć Karolina. Cześć. Powiedz mi, czym się zajmujesz, jak jesteś związana ze światem nurkowym? W życiu normalnym ja jestem grafikiem komputerowym i zajmuję się wszystkim tym związanym, grafiką, projektowaniem graficznym i tak dalej. A nurkowaniu to ja mam dwa typy, scuba i free. Czyli nurkujesz i sprzętowo, i jako freediver. Tak. Twoją, niepełnosprawnością jesteś to, że jesteś osobą niesłyszącą, słyszącą mało. Jak to się fachowo nazywa? Bo zawsze z tym jest problem. To jest tak, że jak ja się urodziłam, to lekarze na początku myśleli, że jestem słysząca. Dopiero jak miałam 2 latka, to wtedy była taka sytuacja, że nad ciągle przyleciał helikopter i było tak głośno, że rodzice my po prostu zwrócili na to uwagę, a ja po prostu miałam 0 reakcji. I wtedy jak pojechaliśmy do specjalistycznego szpitala, to wtedy się okazało po badaniach, że mam bardzo głęboki ubytek słuchu. I medycznego punktu widzenia jestem osobą niesłyszącą, ale tak wewnętrznie kulturowo to ja się czuję, że jestem osobą głuchą. Okej, czyli osoba głucha i niesłysząca to jest to samo, tak? No tak powiedzieć, ale tutaj trzeba wziąć niuanse takie bardziej kulturowe. Bo niesłyszące to wiadomo, to są wszyscy, w tym słabo słyszący, głusi i brandami smakowymi ogłuchli. Niedosłyszące, a głusi to jest tak jakby odrębna mniejszość kulturowa. I właśnie ta mniejszość kulturowa i pisana przez duże G. Okej, rozumiem teraz. Nurkujesz. Tak. No i teraz jest takie moje pytanie. No my pod wodą raczej nie słyszymy. Czy w takim razie twoja wada w czymś ci przeszkadza, czy nie? Ja nic nie słyszę. Ja tylko bardziej czuję na przykład bąbelki powietrza. Nie mogę tak powiedzieć inną sytuację. To był mały wypadek, a się okazało nie być wypadkiem. To było podczas nurkowania takiego check-dive'a na 5-6 metrach. I tak wracałam moim paty. Pat był lekko z tyłu, ja tak płynęłam do przodu. Nagle poczułam takie kapum. To jest. Odwróciłam się, a to się okazało, że on miał taki jednego zaworu, uciekało powietrze. I to wyczułaś? Tak, wyczułam, to było taki jakby podmuch powietrza, taki poczułam. I wtedy, ty muszę mu pomóc. I pomogłam mu i na szczęście całe nurkowanie by szczęśliwie się zakończyło. Okej, a powiedz mi, no bo nosisz aparaty słuchowe. Mam. Idziesz z nimi pod wodę, czy nie? Nie, to są bardzo delikatne rzeczy, więc ona niby niektóra to wodoodporna, a to raczej taka wodoodporność przeciwpotom albo deszczowi, a pod wodą to niestety już po pierwszym metrze kaput. A zdarzyło ci się kiedyś zanurkować z aparatami, że zapomniałaś ich wyjąć? Nigdy, bo zawsze przed wejściem do wody, pierwsze to zajmuję aparaty słuchowe. No właśnie jak ja ubieram się w skafander, to nie mogę mieć aparatu w uszach, bo one mi przeszkadzają. I się obawiam, że mogę przy założeniu kryzysnej mi polecić jakieś tam dan. Okej, no właśnie, to mam teraz takie pytanie dla osoby, która słyszy i chciałbym z tobą zanurkować. Ubieramy się na nurkowisku, wyjmujesz aparaty słuchowe i przestaniesz mnie słyszeć, a chciałbym coś ci przekazać, powiedzieć. Jak mógłbym to zrobić? Czyli tak jak to jest takiej zwyczajnej komunikacji z osobami słyszącymi, czyli lekko dotknąć ramienia, wtedy ja zwracam uwagę na siebie, patrzę po prostu na twoją twarz i właśnie, żeby twoja twarz była w miarę dobrze oświetlona, bo wtedy widzę usta. I czytasz z ruchu ust? Tak.
To jak u mnie moje 80% odbioru komunikacji i czytanie z ust. Okej, czyli dotykamy delikatnie, czy gdzieś tam Tak. pukamy spokojnie i wyraźnie. Wyraźnie tak mówisz, albo po prostu na takiej tabliczce nurkowej po prostu Napisać. krótkimi zdaniami coś napisać. A to wtedy byłoby, jeśli takie krótkie informacje, bo jeśli jest jakiś briefing czy coś, to lepiej to zrobić zanim ten aparaty słuchowe. Zdecydowanie tak. A jeśli to jest kwestia taka, że jak ktoś z kimś rozmawiam, jak ktoś zaczyna nagle, to znaczy tak rozmawiam z kimś po raz pierwszy i mówię tej osobie, że ja nie słyszę. Aha, to mam tak mówisz. Proszę nie mów jak przez megafon, bo w ogóle nic nie zrozumiem, co mówisz. Mów normalnie, po swojemu, troszkę wyraźnie i tyle wystarczy. Okej, czyli normalnie się komunikować, nie ruszać w ten sposób Tak, ustami, bo to po prostu Jest denerwujące? utrudnia mi czytanie ust. No właśnie, bo też się z tym właśnie kiedyś spotkałem, że do osoby, która nie słyszała, ktoś ruszał strasznie buzią. To rozumiem, że utrudnia bardzo. To nas irytuje, jak ktoś zaczyna tak mówić, i takie... Okej. Powiedz mi, czy twój kurs w takim razie, bo miałeś i skubę, sprzętowy i freediving, Tak. różnił się troszeczkę jakoś, nie wiem, programowo dla tych osób słyszących? Tak, ja miałam kurs taki właśnie zaprogramowany, przygotowany dla osób słyszących. Ja mam takie szczęście, że ja mam takiego słuchu, to mam bardzo dobry sprzęt, aparaty słuchowe. I jestem też również bardzo dobrze wyrehabilitowana. Ja mam 20 lat rehabilitacji mowy i słuchu. Czyli tam uczono mnie, jak rozpoznawać dźwięki, jakie to są słowa i tak dalej. Więc tam mieli kursy Skuba i Free, nie sprawiało mi żadnego problemu. Okej, a rozumiem, że no bo tak, my pod wodą komunikujemy się znakami nurkowymi. Tak. Mamy jakieś ustalone znaki nurkowe. Tak. A czy ty masz jakieś dodatkowe znaki nurkowe? Tak, ja mogę nawet pokazać takim nurkowym, bo ja wiem, że nurkowi techniczni, jak są pokazać, gdzieś są detale, to zakrywają jedno oko. A ja mam taki... Okej. Gdzie mi się chce sikać. Czyli macie swoje inne... A bo jak jedzie bardziej szybciej pokaże, to znaczy chce mi się jak natychmiast do toalety. Okej, czyli macie dodatkowe znaki nurkowe. Trochę się śmieję, bo gdzieś tam w internecie wyczytałem, że jak nurkowie niesłyszący są na długiej dekompresji, no to mogą ze sobą pogadać językiem migowym. Tak, Czy to prawda? Możemy o wszystkim pogadać, po prostu na wszelkie tematy. Ja właśnie dlatego zachęcam innych nurków, żeby poszli na jakiś kurs polskiego języka migowego. Zaznaczam. Czyli to musi być polski język migowy. Bo wtedy nawet jak są długie dekompresje, to właśnie mogą sobie powtórzyć znaki, pogadać sobie. I ten sposób taka dekompresja szybciej mija. Ja byłem na takim kursie języka migowego i troszeczkę się uczyłem, także... Tak. Bo to mnie zafascynowało, że kiedyś jechałem tramwajem, było strasznie głośno, nie mogłem rozmawiać przez telefon, a dwie dziewczyny ze sobą rozmawiały za pomocą języka migowego i to mnie tak zafascynowało, że byłem na takim kursie. Troszkę znaków znam, ale raczej to nie jest płynna mowa. I to właśnie jest ogromny plus języka migowego, gdzie nie musisz słychać, tylko musisz widzieć, żeby zrozumieć. A czy w nurkowaniu miałaś jakieś takie sytuacje problematyczne, gdzie jednak ten brak słuchu ci w czymś przeszkodził, coś się wydarzyło złego, czy raczej na razie odpukać bez problemu? No, to pokaże, to raczej nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby moja wada słuchu była przeszkodą w takich sytuacjach nurkowych. Znaczy na przykład jak są duże grupy, to ja wolę się trzymać mojego patiego, a jak na przykład przewodnik czy tam minister, to mają takie pałeczki zawsze, stukają w butę, żeby zwrócić uwagę innych nurków na tam przewodnika, to ja tego nie słyszę. Okej. Ja tak jednym okiem patrzę na mojego patiego, a drugim okiem na przewodnika. A i się pośrodku obserwuję to całe otoczenie. Czy zachęcasz w ogóle osoby niesłyszące do nurkowania? Dla osoby niesłyszących nurkowanych jak najbardziej, tylko że jest pewnie komplikacja dla osób z implantami ślimakowymi. One są wszczepiane pod czaszkę i taka obawa, że
ciśnienie i kołem przyjaciół mogli spowodować impresję śmakowego. Więc taka osoba, zanim pójdzie na taki kurs, to będzie musiała sprawdzić u lekarza, to jakiej maksymalnej głębokości mogę zanurkować. Taka to ja wiem, to było tak 40 metrów. No to duże głębokości. Taka rekreacyjna głębokość. Jak ktoś chciał iść na 50, 60, to nie bardzo. Nie bardzo. A powiedz mi, najpierw byłaś nurkiem sprzętowym i freediverem potem, czy odwrotnie? Najpierw byłam nurkiem i jestem. Już to nigdy nie zakończyłam przykład. Dziś to zaczęłam nurkowanie chyba pierwszy kurs robiłam w 2016 roku. Ale moja pierwsza przygoda była w 2015 roku, jak ja pojechałam na Fuerteventura i tam się dowiedziałam, gdzie znajoma mojej mamy mogli robić taki Discover Scuba Dive. I to zrobiłam i Discover Scuba Dive i poszłam po raz pierwszy ten Ocean Atlantycki i to moje pierwsze zanurzenie. Ja też byliśmy maksymalnie na 6 metrach, ale to co zobaczyłam pod wodą, to po prostu sprawiło, że ja się zachwyciłam. Ta błękit wody, ta żółta, plaż dużo, to dno piaszczyste. Stwierdziłam, muszę zrobić kurs scuba. No i po roku właśnie robiłam OWD, pół roku później Advanza i w obecnej chwili mam Advanced Nitrox. A z freedivingiem przygoda się zaczęła taka, jak była pandemia. I ja miałam uszkodzone kolano, więc nie mogłam intensywnie trenować, a brakowało mi jakiegokolwiek ruchu. I potem się dowiedziałam, że w Dispocie są te kursy się zaczynają na pierwszy level freediving. I prowadzi, i stwierdziłam, dobra, idę. I tak mi się zaczęła przygoda z freedivingiem, którego teraz trenuję 2 lata już prawie. Dla mnie scuba to eksplorowanie świata zewnętrznego, a freediving to eksplorowanie świata wewnętrznego. I tak się te oba sporty wodne, scuba i free tak się łączą ze sobą. Super, no to powiem ci, że długo już nurkujesz w takim razie. To troszeczkę. Przerwami, ale chyba 7 lat będzie scuba, 2 lata free. Ja to bardzo lubię. W to ja się czuję wolna. Poważnie nie muszę rozmawiać. Tylko na migi pokazać, paroma znakami pokazać, albo właśnie mimiką twarzy, można pokazać wszystko pod wodą. No i naprawdę się właśnie nie musi trzeba mówić. To też to doceniam czasem. To ogromnie plusy nurkowania pod wodą. Tak jeszcze staram sobie wyobrazić, no bo jak ja nurkuję, to słyszę taki ten szum wody, a rozumiem, ty nie słyszysz totalnie nic. Totalnie nic, bo nie mam aparatu słuchawki, to ja jestem kompletnie głucha. Czyli w takim freedivingu to możesz się super wyciszyć totalnie. O tak. To i właśnie taka aparatu się cieszy, jak to odliczanie na przykład na zawodach i to ministry to official to ja tego nie słyszę. Ale już wypracowałam taki system z safety, gdzie mi pokazują, jak ja leżę w wodzie, to mi pokazują 2 minuty, minuta, 30 minuta, 30, 20, 35, 4, 3, 2, 1 I do wody. Official top. I w ten sposób ja wiem, że w którym momencie mam wziąć ostatni oddech, żeby się zanurzyć w głębokość. Jak głęboko nurkujesz jako freediverka? Na freedivingu mojej personal bazy to jest 33 metry, a w scuba to 242. Pięknie, pięknie. Ja właśnie bardzo to lubię, właśnie głębokość, ale moim najważniejszym celem jest być jak najdłużej pod wodą. I zobaczyć na przykład zwierzątka, popatrzeć na ośmiorniczkę przez 10-15 minut, a nie wiesz na głębokości, tylko żeby jak najwięcej zobaczyć pod wodą. Jak rozmawialiśmy na Facebooku, tak, to mówiłaś, że jeszcze nigdy nie nurkować z osobami niesłyszącymi. No nie zdarzyło, bo jest mało takich osób. Mam jednego znajomego, który jest w Anglii, drugi to w innym mieście, a po prostu nie zdarzyło się nam jeszcze zanurkować razem. No i niestety nurkowanie to jest kosztowny sport. No jest, to prawda. Ale freediving już nie. Freediving też, a chyba scuba
droższym sportem, bo wymaga wizji z przodu niż freediving. Zdecydowanie. No to co, zachęcamy osoby niesłyszące do nurkowania, bo to fajny sport, możliwość wyciszenia, no i zobaczenia fajnych rzeczy pod wodą, prawda? No i nie trzeba rozmawiać. Można porozmawiać, tak. To też jest moim jednym z celów życiowych, żeby właśnie pokazać osobom niesłyszącym z tego świata, nazywam to świata ciszy, jak fajnie to są sporty scuba i free, gdzie naprawdę osoby niesłyszące mogą nurkować. No tam paroma osobami rozmawiałam, to widzi, to jest drogi sport, a będzie nie umieją pływać. No, wszystkiego można się nauczyć, prawda? Oczywiście nie można wszystkiego się nauczyć. Także zachęcamy do nurkowania. Nurkowanie jest dla każdego. I co? Do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki, Karolina. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.